Lekcja 1. Wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych. Ważne jest, aby nawiązać kontakt z osobą przeprowadzającą rozmowę. Tak, takie porozumienie naprawdę może mieć znaczenie w rozmowie. Zdecydowanie. Ważne jest również, aby wcześniej sprawdzić firmę. Zgadzam się. Znajomość ich wartości i misji świadczy o szczerym zainteresowaniu. Czy przygotowałeś jakieś konkretne pytania na rozmowy kwalifikacyjne? Tak, lubię pytać o dynamikę zespołu i kulturę firmy. Świetne pytania. Pomogą Ci ocenić, czy to dobry wybór. Dokładnie. Dzielmy się wskazówkami, jak poprawić nasze umiejętności podczas rozmów kwalifikacyjnych. Bardzo bym chciał. Możemy się nawzajem wspierać w tym procesie. Lekcja 2. Niezbędne rzeczy na wycieczkę samochodowa. Zawsze warto mieć pod ręką jakieś przekąski podczas podróży samochodem. Zdecydowanie. Przekąski mogą sprawić, że podróż będzie o wiele przyjemniejsza. Jakie przekąski zazwyczaj zabierasz ze sobą? Lubię spakować owoce, orzechy i trochę batoników zbożowych. To świetny wybór. Zdrowy i łatwy do zjedzenia w podróży. Tak, lubię też mieć przy sobie trochę wody, żeby się nawodnić. Dbanie o nawodnienie organizmu jest niezwykle ważne, zwłaszcza podczas długich podróży. Zdecydowanie. Zróbmy listę kontrolną na nasza następna podróż samochodem. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać naszej przygody w trasie. Lekcja 3. Muzyka terapeutyczna. Zdecydowanie. Słuchanie muzyki działa na mnie terapeutycznie. Całkowicie się zgadzam. To naprawdę pomaga złagodzić stres. Czy grasz na jakimś innym instrumencie oprócz gitary? Tak, gram też na pianinie. To wspaniały sposób na wyrażenie siebie. To fantastyczne. Ten fortepian ma tak piękny dźwięk. Naprawdę, podoba mi się jego wszechstronność w różnych gatunkach. Czy kiedykolwiek myślałeś o występie przed publicznością? Man, to trochę przerażające, ale myślę, że byłoby ekscytujące. Jestem pewien, że byłbyś niesamowity. Zaplanujmy wkrótce małą sesję jam. Lekcja 4. Poranna rutyna. Budzi się wcześnie rano, żeby wykonać ćwiczenia przed pracą. To imponujące. Jak udaje Ci się utrzymać motywację do tak wczesnego wstawania? Uważam, że rozpoczęcie dnia od ćwiczeń naprawdę dodaje mi energii. Rozumiem, że to może nadać pozytywny ton całemu dniu. Dokładnie. Poza tym, miło jest mieć chwilę spokoju, zanim dzień stanie się pracowity. Czy masz ustalony konkretny plan ćwiczeń? Tak, w ciągu tygodnia przeplatam treningi cardio i siłowe. Brzmi to zrównoważenie. Może będę musiał przyjąć podobny plan. Chętnie podzielę się z Tobą moim harmonogramem i wskazówkami. Lekcja 5. Oczekiwania dotyczące testów. Słyszałem, że się roześmiała i powiedziała, że to nie ten rodzaj testu. Brzmi ciekawie. O jakim teście mówili? Wygląda na to, że chodziło bardziej o rozwój osobisty niż o naukę.
Uwielbiam to podejście. Rozwój osobisty jest tak ważny. Tak, Zachęca ludzi do refleksji i poznania siebie. Czy kiedykolwiek robiłeś taki test? tak, To było wspaniałe doświadczenie, które pomogło mi odkryć moje mocne strony. To wspaniale. Myślę, że każdy powinien mieć taką możliwość. zdecydowanie. Szukajmy więcej warsztatów skupiających się na odkrywaniu siebie. Lekcja 6. Skupienie na szczęściu. Staram się nie marszczyć brwi. Lubię być szczęśliwa. To wspaniale podejście. Szczęście jest tak ważne dla naszego dobrego samopoczucia. Dokładnie. Jestem szczęśliwy przez większość czasu i to jest dobre. To inspirujące. Co robisz, żeby zachować szczęście? Skupiam się na pozytywnych myślach i otaczam się ludźmi, którzy mnie motywują. To mądra strategia. Naprawdę pomaga mieć wspierające grono. Tak, Znajduję też czas na hobby, które sprawiają mi radość. To ważne. Zaplanujmy razem wkrótce jakieś fajne aktywności. bardzo chętnie. Będzie wspaniale dzielić się radosnymi chwilami. Lekcja 7. Przygotowania do podróży. Czy będę potrzebować jakichś specjalnych dokumentów na podróż? Na wszelki wypadek należy zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie. Dobrze powiedziane. Lepiej być przygotowanym. Oczywiście, to pomaga uniknąć nieoczekiwanych problemów. Czy uważasz, że powinnam wykupić również ubezpieczenie turystyczne? Tak, to zawsze dobry pomysł podczas podróży zagranicznych. Sprawdzę to przed wyjazdem. Dobrze, zapewni ci spokój ducha i pozwoli cieszyć się podróża. Doceniam Twoją radę. Planujmy dalej naszą przygodę. Lekcja 8. Niezbędne rzeczy do spakowania. Czy spakowałeś wszystko, czego potrzebujemy do hotelu? Tak, spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak kosmetyki i ubrania. Świetnie. Pamiętałeś o ładowarkach do naszych urządzeń? Oczywiście, zrobiłam listę kontrolną, żeby mieć pewność, że o niczym nie zapomniałam. To sprytne. To naprawdę pomaga zachować porządek. Tak, dodałam też przekazki na podróż. Świetny pomysł. Zawsze miło jest mieć coś do przekąszenia. Dokładnie. Sprawdźmy jeszcze raz nasze bagaże przed wyjściem. Dobrze powiedziane. Nie mogę się doczekać naszej podróży. Lekcja 9. Dziedzictwo historyczne. Zmarł w listopadzie 1939 roku na skutek zakażenia krwi, ale jego dzieło przetrwało. To taki ważny moment w historii. O kim mówimy? Był postacią niezwykłą, znaną ze swojego wkładu w życie społeczeństwa. Fascynujące jest to, że jedna osoba może pozostawić tak trwale ślad. Tak, Jego idee nadal mają wpływ na wielu ludzi. Uwielbiam uczyć się o historii i ludziach, którzy zmienili świat. ja też.
Przeczytajmy więcej o jego życiu i osiągnięciach. Zdecydowanie. To inspirujące zastanowić się nad ich dziedzictwem. Nie mogę się doczekać naszej dyskusji. Lekcja 10. Adaptacja do nowych kultur. Steve musiał przyzwyczaić się do jedzenia w Japonii. Ludzie jedzą tam dużo ryb. To musiała być dla niego spora zmiana. Tak, zwłaszcza, że nigdy wcześniej nie jadł dużo ryb. Mogę sobie wyobrazić, to tak ważna część ich kuchni. Stopniowo jednak nauczył się to doceniać. Świetnie. Próbowanie nowych potraw może być ciekawym doświadczeniem. Zdecydowanie. Otwiera to zupełnie nowy świat smaku. Chętnie dowiem się czegoś więcej o jego kulinarnych przygodach. Podzielę się z wami kilkoma historiami podczas naszej następnej rozmowy. Lekcja 11. Sekcje gazet. W tej części gazety zazwyczaj znajdują się najważniejsze wiadomości ze świata. Tak, ważne jest, aby być na bieżąco z wydarzeniami na świecie. Zawsze czytam tę część jako pierwszą, kiedy piję poranną kawę. Ja też. To pomaga mi zacząć dzień ze świadomością. Czy znalazłeś ostatnio jakieś artykuły, które przykuły Twoją uwagę? Tak, był tam fascynujący fragment o rozwiązaniach dotyczących zmian klimatycznych. Brzmi interesująco. Chętnie przeczytam. Podeślę Ci link. Podzielimy się przemyśleniami po przeczytaniu. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać naszej rozmowy. Lekcja 12. Postacie historyczne. George H.W. Bush był również gubernatorem Teksasu od 1994 roku. Tak, miał całkiem znaczącą karierę polityczną. Ale poza tym wywarł trwały wpływ na wiele polityków. Zdecydowanie. Jego przywództwo w trudnych czasach było godne uwagi. Fascynujące jest to, jak jego doświadczenia ukształtowały jego prezydenturę. Tak, historia często odzwierciedla decyzje podejmowane przez takich przywódców jak on. Przyjrzyjmy się bliżej jego życiu i osiągnięciom. Bardzo bym chciał. Poznawanie historii zawsze jest pouczające. Już nie mogę się doczekać, żeby się w to zagłębić. Lekcja 13. Zakupy butów. Świetnie. Potrzebuję też nowej pary butów. Możemy zajrzeć do sklepu obuwniczego znajdującego się obok kawiarni, która odwiedziliśmy ostatnio. Brzmi idealnie. Pamiętam, że mieli spory wybór. Tak, a personel był naprawdę pomocny. Dokładnie. Doceniam, gdy mogą doradzić w kwestii dopasowania i wygody. Ja też. Jakiego rodzaju butów szukasz? Chcę czegoś uniwersalnego, co sprawdzi się zarówno na okazje nieformalne, jak i półformalne. To madry wybór. Dobra para butów może naprawdę odmienić stylizację. Chodźmy tam i zobaczmy, co mają. Lekcja 14. Dyskusja o zgodności.
Musimy rozwiązać pewne problemy związane z niezgodnością z przepisami w naszym projekcie. Tak, zgadzam się. Co proponujesz z tym zrobić? Proponuję wprowadzenie systemu kar, którego wysokość będzie zależała od stopnia nieprzestrzegania zasad. Brzmi rozsadnie. Mogłoby to zachęcić wszystkich do przestrzegania wytycznych. Dokładnie. Jasne konsekwencje mogą pomóc podkreślić wagę przestrzegania zasad. Czy omówiliśmy już tę kwestię z zespołem? Jeszcze nie, ale powinniśmy zaplanować spotkanie, aby poznać ich zdania. Tak, kluczowe jest zaangażowanie wszystkich w proces podejmowania decyzji. Ustalmy to na później w tym tygodniu. Lekcja 15. Planowanie przygód. Zdecydowanie nurkowanie z rurką, eksploracja lasów deszczowych i próbowanie lokalnej kuchni brzmią niesamowicie. Naprawdę, uwielbiam ideę obcowania z natura i kultura podczas jednej podróży. Tak, każda aktywność oferuje unikalną perspektywę na miejsce docelowe. Czy byłeś kiedyś w lesie deszczowym? Nie byłam, ale zawsze chciałam tam pojechać. A ty? Odwiedziłem jeden z nich w zeszłym roku i zapierał dech w piersiach. Mogę sobie tylko wyobrazić. Upewnimy się, że uwzględnimy to w naszym planie podróży. Oczywiście, to będzie przygoda życia. Nie mogę się doczekać, aż zacznę planować wszystkie szczegóły. Lekcja 16. Plany wędrówek. Tak, jest tu tak relaksująco i orzeźwiająco. Czy zdecydowałeś już, który szlak wybierzesz? Kłaniam się ku temu, który ma malowniczy widok. Świetny wybór. Widoki podobno są oszałamiające. Słyszałem, że nie jest to zbyt trudne, więc trasa jest idealna na niezobowiązującą wędrówkę. Dokładnie. Chcę po prostu podziwiać widoki i nie spieszyć się. Zabierzmy trochę przekąsek i zacznijmy dzień. Świetny pomysł. Piknik na szczycie byłby cudowny. Już się nie mogę doczekać. Lekcja 17. Zimowe emocje. Śnieg jest piękny. Tak, w końcu się zatrzymało. Moja siostra i ja nie możemy się doczekać, żeby wyjść na zewnątrz. Brzmi jak świetna zabawa. Planujesz ulepić bałwana? Zdecydowanie. To dla nas tradycja za każdym razem, gdy pada śnieg. To niesamowite. Uwielbiam patrzeć na kreatywne bałwany w okolicy. Ja też. Potem powinniśmy urządzić mała bitwę na śnieżki. Brzmi super. Nie mogę się doczekać, żeby do was dołączyć. Ubierzmy się na cebulkę i ruszajmy w drogę. Zdecydowanie. Śnieg nie utrzyma się długo. Lekcja 18. Widoki malownicze. Zgadzam się, jest tu malowniczo i relaksująco. Ponadto podczas pieszych wędrówek można podziwiać krajobrazy. Dokładnie. Widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza o zachodzie słońca. Czy wędrowałeś już kiedyś z tym szlakiem? Mam go i jestem zdumiona jego pięknem.
Rozumiem dlaczego. Natura potrafi uspokoić umysł. Tak, koniecznie zróbmy kilka zdjęć po drodze. Zdecydowanie. Chcę uchwycić każdą chwilę. To będzie niezapomniane przeżycie. Lekcja 19. Odliczanie do nowego roku. Gdy północ jest już blisko, wszyscy zaczynają odliczać. Tak, a potem wszyscy wiwatują, gdy zegar wybija godzinę 12. To niezwykle ekscytujący moment, pełen nadziei na nowy rok. Zdecydowanie. Masz jakieś postanowienia na nadchodzący rok? Planuję skupić się na samodoskonaleniu i zdobywaniu nowych umiejętności. To wspaniały cel. Chcę więcej podróżować i poznawać nowe kultury. Brzmi jak fantastyczne postanowienia. Wspierajmy się nawzajem w ich realizacji. Tak, możemy regularnie sprawdzać, jak sobie radzimy. Nie mogę się doczekać przyszłego roku, który będzie wspaniały. Lekcja 20. Zjawiska parowania. Istnieją obiekty, na których wyparowali ludzie, dzięki czemu można uchwycić ich kształt. Brzmi fascynująco. O czym mówisz? Jest to zjawisko związane z intensywnym ciepłem, często obserwowane w eksperymentach naukowych. Wow, to musi być niesamowite być świadkiem takiego efektu. Tak, to przypomnienie o potędze natury i nauki. Chętnie dowiem się o tym więcej. Masz jakieś materiały? Mam kilka artykułów, które wyjaśniają to szczegółowo. Chętnie. Przeczytajmy je razem i omówmy. Nie mogę się doczekać, aby zagłębić się w ten temat. Lekcja 21. Planowanie spotkania. Zaprośmy przyjaciół na spotkanie. Brzmi jak plan. Wyślę zaproszenia. Świetnie. O jakiej dacie myślisz? A co powiesz na następną sobotę? To da wszystkim czas na przygotowanie. Świetnie. Możemy zaplanować jakieś fajne aktywności na wieczór. Tak, może fajnie byłoby pograć w gry albo pospacerować po maratonie filmowym. Uwielbiam te pomysły. Zadbajmy też o to, żeby było dużo przekąsek. Oczywiście. Zajmę się jedzeniem i napojami. To będzie fantastyczny wieczór. Lekcja 22. Rozmowy o prawie jazdy. Czy masz prawo jazdy? Tak, mam. Mam go od kilku lat. A ty? Otrzymałem swój w zeszłym miesiącu. To wspaniałe uczucie mieć taką wolność. Naprawdę. Lubisz jeździć? Uwielbiam to. Odkrywanie nowych miejsc samochodem to świetna zabawa. Zgadzam się. Jakie jest twoje ulubione miejsce, do którego do tej pory dojechałeś? Powiedziałbym, że wybrzeże, widoki zapierają dech w piersiach. Brzmi wspaniale. Nie mogę się doczekać, żeby do was dolaczyć w podróży. Zaplanujmy to wkrótce. Lekcja 23. Podstawy biznesu.
Aby stworzyć i sprzedać produkt lub usługę, kluczowe jest zrozumienie funkcjonalnych obszarów biznesu. Zdecydowanie. Najważniejsze obszary to księgowość, finanse i marketing. Tak, księgowość pomaga skutecznie śledzić wydatki i zyski. A finanse gwarantuje, że będziesz mieć środki na rozwój swojego biznesu. Dokładnie. A co z marketingiem? Jest niezbędny, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów. Zdecydowanie. Skuteczna strategia marketingowa może zadecydować o sukcesie lub porażce firmy. Czy kiedykolwiek myślałeś o założeniu własnej firmy? Jestem zainteresowany stworzeniem małego sklepu internetowego. Brzmi ekscytująco. Zróbmy razem burzę mózgów i wymieńmy kilka pomysłów. Lekcja 24. Pasja fotografii. Niektórzy ludzie lubią robić zdjęcia ludziom i miejscom wokół siebie. Tak, fotografia jest pięknym sposobem na uchwycenie chwil. Uwielbiam to, że pozwala opowiadać historię bez słów. Dokładnie. Każde zdjęcie może wywołać emocje i wspomnienia. Czy masz ulubiony temat do fotografowania? Uwielbiam fotografować krajobrazy. Natura jest tak inspirująca. To wspaniale. Wolę fotografować ludzi, jest tyle charakteru do uchwycenia. Obiecanie niesamowite. Zaplanujmy razem wypad na sesję fotograficzną. Nie mogę się doczekać. Będzie fajnie zwiedzić i robić zdjęcia. Lekcja 25. Korzyści z jazdy na rowerze. Jeśli to możliwe, wolę jeździć na rowerze. To także dobry sposób na ćwiczenia. Świetnie. Jazda na rowerze to świetny sposób na aktywność fizyczną. Tak, poza tym jest to ekologiczne i pomaga redukować stres. Zdecydowanie. Czy ostatnio często jeździłeś na rowerze? Ja tak, staram się jeździć przynajmniej kilka razy w tygodniu. To imponujące. Masz ulubiony szlak? Tak, jest piękna trasa wzdłuż rzeki, którą uwielbiam. Brzmi wspaniale. Chętnie kiedyś się z tobą przejadę. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę rowerową. Lekcja 26. Sila i inteligencja. Kto jest według ciebie najsilniejszą osobą na świecie? To trudne pytanie. Jest tak wiele silnych osób. Wiem. A kto według ciebie jest najmądrzejszą osobą na świecie? To kolejna ciekawa debata. Inteligencja występuje w wielu formach. Dokładnie. Niektórzy mogą być wybitni w nauce, podczas gdy inni mają inteligencję emocjonalną. Tak, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że każdy ma wyjątkowe mocne strony. Zgadzam się. Świętujmy wszelkie rodzaje inteligencji i siły. Zdecydowanie, to wzbogaca nasze rozumienie człowieczeństwa. Cieszę się, że możemy prowadzić takie przemyślane dyskusje. Lekcja 27. Atmosfera współpracy. Aby stworzyć atmosferę współpracy, kluczowa jest komunikacja. Zgadzam się.
Ważne jest, aby aktywnie słuchać pomysłów innych. Tak, zachęcanie do otwartego dialogu sprawia, że ludzie czują się doceniani. Zdecydowanie, kiedy ludzie czują, że są wysłuchani, chętniej się angażują. Czy widziałeś tę pracę w którymś ze swoich projektów grupowych? Tak, gdy dzielimy się odpowiedzialnością, wyniki są zawsze lepsze. To świetna uwaga. Współpraca naprawdę wzmacnia kreatywność. Promujmy to w naszych przyszłych projektach. Jestem na pokładze. To doprowadzi do sukcesu wszystkich zaangażowanych. Lekcja 28. Geografia Wielkich Jezior. Rzeka płynie przez wiele kilometrów i wpada do jeziora Ontario, najmniejszego z wielkich jezior. To ciekawe. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest najmniejszy. Tak, to fascynujące, że każde jezioro ma swoje własne, unikalne cechy. Zdecydowanie. Wszystkie odgrywają ważną rolę w ekosystemie. Czy odwiedziłeś któreś z wielkich jezior? Tak, jezioro Michigan było piękne i idealne na letni wypad. Brzmi wspaniale. Chętnie poznałbym i więcej. Zaplanujmy wspólnie wycieczkę, podczas której zobaczymy niektóre jeziora. Nie mogę się doczekać. To będzie fajna przygoda. Lekcja 29. Letnie zakupy. Tej, robiłeś ostatnio zakupy? Tak, potrzebuję nowych ubrań na lato. Świetnie. Jakiego stylu szukasz? Myślę o lekkich i przewiewnych sukienkach na cieple dni. Idealne na lato. Wygodny i stylowe. Dokładnie. Ja też chcę znaleźć jakieś ładne sandałki. Zajrzyjmy do lokalnych butików. Zawsze mają wyjątkowe egzemplarze. Bardzo chętnie. Odkrywanie nowych sklepów to świetna zabawa. Zróbmy sobie z tego dzień i potem zjedźmy trochę lodów. Lekcja 30. Wkład Edisona. Thomas Edison zyskał sławę przede wszystkim dzięki swoim wynalazkom, takim jak żarówka i fonograf. Tak, jego praca zmieniła świat na wiele sposobów. Niesamowite, że jedna osoba może mieć tak znaczący wpływ. Zdecydowanie. Jego kreatywność i determinacja były inspirujące. Czy czytałeś jakieś książki o jego życiu? Tak, podkreślają jego nieustanne dążenie do innowacji. To fascynujące. Przyjrzyjmy się bliżej jego wynalazkom. Chętnie, poznawanie wpływowych postaci zawsze jest pouczające. Nie mogę się doczekać, aż zagłębię się w jego historię. Lekcja 31. Umiejętności rozwiązywania problemów. Ostatnio miałem pewien problem, ale udało mi się go rozwiązać. Milo to słyszeć. Co się stało? Miałem problem ze swoim dostawcą internetu i bardzo mi pomogli go rozwiązać. Niesamowite, jak skuteczna komunikacja może prowadzić do rozwiązań. Tak, zadbałem o to, aby jasno wyjaśnić moje problemy
co bardzo mi pomogło. Aktywne słuchanie jest również kluczowe w takich sytuacjach. Czy to było pomocne? Zdecydowanie. Dzięki temu rozmowa stała się płynniejsza i bardziej produktywna. Wyznaczenie jasnych celów w dyskusji może również prowadzić do szybszego rozwiązania problemów. Wezmę to pod uwagę przy okazji przyszłych wydań. Dzięki za wskazówki. Lekcja 32. Wskazówki dotyczące współpracy. Ciekawi mnie, jak poprawić współpracę. Masz jakieś wskazówki? Efektywna współpraca zaczyna się od aktywnego słuchania. Jest to wyraz szacunku dla opinii każdej osoby. To świetny argument. Jak sprawić, żeby każdy czuł się wysłuchany? Zachęcanie do otwartego dialogu i proszenie o opinię może pomóc w stworzeniu komfortowej atmosfery. Zdecydowanie. A co z wyznaczaniem jasnych celów? To jest ważne. Wspólne cele pozwalają wszystkim działać w zgodzie i skupić się na celu. Zgadzam się. Bez jasno określonych celów łatwo stracić kierunek. Pomocne jest również ustalenie ról, aby każdy znał swoje obowiązki. To ma sens. Próbuję wdrożyć tę strategię w moim kolejnym projekcie zespołowym. Lekcja 33. Aspiracje zawodowe. Miło mi Cię poznać. Jestem ciekaw Twojej przeszłości. Miło mi Cię poznać. Pochodzę z małego miasteczka, ale przeprowadziłem się tu ze względu na nowe możliwości. Brzmi interesująco. Co zainspirowało Cię do tak dużej zmiany w życiu? Zawsze chciałem poznawać różne kultury i rozwijać swoją karierę, więc pomyślałem, że to idealna szansa. Czy odkąd się przeprowadziłaś, zastanawiałaś się kiedyś nad swoimi długoterminowymi celami zawodowymi? Zdecydowanie. Marzę o pracy w międzynarodowym biznesie i mam nadzieję, że pewnego dnia będę mogła podróżować służbowo. Brzmi ekscytująco. Jakie kroki podejmujesz, aby osiągnąć tę celę? Obecnie nawiązuję kontakty i biorę udział w kursach, aby poprawić swoje umiejętności, szczególnie w zakresie komunikacji. Mądry ruch. Czy czujesz, że Twoja obecna praca pomaga Ci zbliżyć się do tych aspiracji? Lekcja 34. Rezerwacja noclegu. Czy kiedykolwiek rezerwowałeś nocleg online? Tak, mam. Jest tak wiele stron internetowych do wyboru. To prawda. Masz ulubioną stronę do rezerwacji? Naprawdę lubię korzystać z serwisu, który pokazuje recenzje innych podróżników. Recenzje mogą być naprawdę pomocne. Dają poczucie, czego się spodziewać. Dokładnie. Poza tym uwielbiam możliwość sfiltrowania wyszukiwania według ceny i lokalizacji. Dzięki filtrowaniu o wiele łatwiej znajdziesz to, czego szukasz. Jasne. Doceniam też możliwość obejrzenia zdjęć pokoi. Zdjęcia mogą wiele zdziałać. Dobrze wiedzieć, co się dostaje. Lekcja 35. Przyszłe podróże. Zawsze cenię sobie wspomnienia z podróży. A ty? Cieszę się, że to słyszę. Mam takie samo zdanie. Jaką podróż wspominasz miło? Uwielbiałam moja podróż do Włoch. Jedzenie i kultura były niezapomniane.
Brzmi wspaniale. Próbowałeś sam przyrządzić jakieś włoskie dania? Tak, brałem tam udział w kursie gotowania. Było super. Pewnie. Kursy gotowania to świetna okazja, żeby poznać lokalną kuchnię. Oczywiście. Nadal pamiętam, jak się robi świeży makaron. Wow, imponujące. Planujesz jakieś podróże w przyszłości?